Witajcie w kolejnym odcinku Hit czy Kit, wywoływany przez wszystkie portale społecznościowe, przez Joe Monster, przez Motokillera, nawet przez Wykop, Michu, a przede wszystkim przez moich widzów, subskrybentów. Michu, przetestuj instalację samochodu na wodę. W ogóle bzdurna nazwa, co? Na wodę to może być czajnik, tak? Mówimy o parze wodnej w różnych formach, nieważne. I teraz tak. W sieci od 2005 roku, czyli równo z powstaniem YouTube'a, krążył film pana Gułag, nie wiem, link na dole w opisie do pełnej wersji. No, starszy pan w Mercedesie bodajże 190 z 2,5-litrową jednostką 5-cylindrową bez turbodoładowania podaje do silnika ogrzaną przez kolektor wydechowy parę wodną. Ok, zbierałem się długo, żeby to wytestować, natomiast w międzyczasie pojawił się mój imiennik z ksywką czy z nazwiska Popek, czyli Michał Aleksander Popek, no, który zastosował troszkę prostsze rozwiązanie, by się wydawało, i podał mgłę wodną, bo też nie mówmy, to para wodna, no mgłę, po prostu mgłę do silnika, tak? Co mnie rozbawiło najbardziej w tych filmach? Patrzcie. Podstawowa zaleta systemu to oszczędność. To daje mi nawet oszczędności 65%. Wodny dopalacz daje silnikowi dodatkowe 13 do 15% mocy. 60%, więcej mocy, no to naprawdę ciekawe. A jak do tego podszedł pan Popek? Tutaj bardzo fajnie wzrasta moc. Z tego co zauważyłem, to około dwukrotnie. Na zmniejszenie spalania, jeśli jeździmy oszczędnie, to z 12 litrów gazu tutaj spalanie zeszło do 7,8. Czyli również przyrost mocy i do 60% spalania mniej. Serio? Ktoś w to wierzy? Dobra, w takim razie przejdźmy do testu. Oczywiście nie jestem sceptyczny do takich wynalazków. Absolutnie nie jestem sceptyczny. Chciałbym je sprawdzić. Co mnie drażni w obu produkcjach, w tych dwóch produkcjach? Przede wszystkim te z czapy wzięte wyniki. Panowie, jeżeli robimy jakiekolwiek rzeczy, patentujemy, pokazujemy, pojedźmy na hamownię, sprawdźmy to. No jeżeli jest mocniejszy, no to więcej koni wypluje, tak? Na pierwszy ogień pójdzie instalacja ciepłej pary wodnej podawanej za filtrem powietrza do silnika. Nasz bohater? Właśnie. Mercedes W124 z 2-litrową jednostką diesla generującą około 60 koni mechanicznych. Co trzeba powiedzieć? Jest to bliźniacza jednostka, jeżeli chodzi o 2,5-litrowego diesla, tylko mu jeden cylinder ucięli. No, w związku z tym myślę, że jak najbardziej trafiłem samochód. W takim razie jak działa ta instalacja? No możecie obejrzeć tam na filmie, ja w skrócie to wytłumaczę. Czyli miedziana rurka Fi10 wygięta, z tego zrobiona tak zwana wężownica, owinięta wokół kolektora wydechowego, do tego bandaż termiczny, żeby nie tracić ciepła. Co ciekawe, również to, co nie było na filmie, przewód gumowy na całej długości owinęliśmy, aby nie było żadnej straty cieplnej, ponieważ co z tego, że para będzie się wydobywać, jak po drodze może się schłodzić i nie doleci nic i doleci woda. Wraz z ekipą rzuciliśmy się ochoczo do pracy, zajęło nam to kilka dni z różnych przyczyn, chociażby wyginania rurek miedzianych. No i dlaczego odstąpiliśmy od projektu? Zobaczcie. Oczywiście nie wysuwaliśmy z siedzenia z wewnątrz kabiny. Tu zrobiliśmy zbiornik z profesjonalnym kranem. Sorry, innego nie było. Woda i tak jest zasysana, przepływ jest pełny. Żeby Wam udowodnić, że przepływ jest, to ja może napuszczę trochę tej wody najpierw. Dobra. I tu mamy drugi koniec. Uważaj, żebyś się nie ochlapał. Zanim podałem to za filtr powietrza, stwierdziliśmy, że fajnie było zobaczyć, czy to w ogóle działa, czy to wytwarza parę. I wiecie, co się okazało? Kolektor wydechowy mimo usilnych prób, mimo katuszy, rozgrzewał się maksymalnie do 140 stopni Celsjusza. Średnio na biegu jałowym 80-90, co zresztą zobaczycie na hamowni. W związku z tym nie ma możliwości wytworzenia pary wodnej. Owszem, można zrobić podciśnienie, natomiast istnieje ryzyko, bo przy wytworzeniu podciśnienia
możemy zmniejszyć temperaturę wrzenia i wytworzyć parę wodną. Natomiast czy ktoś mi zagwarantuje, że wraz z tym podciśnieniem nie zasiemy wody do silnika? Stwierdziłem, że tak, nie będę ryzykował, tylko podam parę wodną inaczej, zobaczycie jak. No cóż, nie chcąc ryzykować uszkodzenia silnika i zalania go wodą, bo nie wiem, jakie podciśnienie się wytworzy, a nie chciałbym pożyczonego samochodu zalać. Zasada jest jedna, podać parę za filtr powietrza, w związku z tym z pomocą naszego zaprzyjaźnionego motocyklera, o właśnie tak. Wyszło takie oto urządzenie, które na hamowni podamy właśnie tak, jak powinniśmy podać docelowo. Podgrzewane, szczelne, małe, więc jeżeli chodzi o tą instalację, zanim ją zabierzemy na hamownię, to tyle. Przejdźmy może do drugiej instalacji. No, pan Aleksander Popek podaje mgłę wodną do silnika benzynowego, 2-litrowego w Mercedesie W124. Niestety nie trzaskam tymi Mercedesami z rękawa, ale kto ma takiego Mercedesa? No oczywiście, że kamerzysta, operator. W związku z tym zbliżony silnik konstrukcyjnie. Tam podamy bardzo prostą instalacją, zimną mgłę, nie nazywajmy tego parą wodną, podamy zimną mgiełkę. No, nie jest to Ameryka, tak? Już podczas II wojny światowej stosowano takie rozwiązania, tam w Messerschmittach, wiecie, dotryskiwano wodę w sportach motorowych. Dzisiaj BMW wypuszcza różne dziwne inne rzeczy, tylko to kosztuje. W związku z tym, jak zbudowana jest instalacja zimnej mgły? Zanim przystąpimy do budowy, doczekaliśmy się naszego 5-membranowego, ultradźwiękowego urządzenia do wytwarzania pary wodnej. I tutaj wielkie podziękowania dla sklepu, który tu widzicie. No to tak, pływaczek, nasz coś. I sprawdźmy, jak to działa. Zapnijmy to do prądu. Disco tańczy, śpiewa. Czyli co? Trzeba to zamknąć, zabezpieczyć, odtworzyć z 2 rurek, tak jak w filmie, i jedziemy na hamownię. Tak więc zgodnie z filmem w pierwszej kolejności włożymy urządzenie do środka. Następnie szczelnie zakryjemy. Stworzymy jeden przewód, którym podamy zimną parę, zimną mgłę do silnika. Drugi przewód, w który wchodzi lejek, wytworzy nam ciśnienie, żeby przepchnąć tą parę dalej. Sprawdźmy, czy to działa. No, chyba nie spodziewaliście się, że wylądujemy gdzie indziej niż w Tunapie. Cześć! Siemano. Ty coś się tutaj przywiózł? No, widzisz, tak więc instalacja pary wodnej, w związku z tym, że było ryzyko, że nam się woda dostanie, to podamy parę wodną z zewnątrz, ale najpierw skamujemy. To jest 2-litrowy diesel o mocy około 60 paru koni. No i Ciekawe ile zostało, bo... Dlatego zobaczymy, słuchaj, są dwie opcje. Zobaczymy, ile ma teraz, ile ma po podaniu pary wodnej ciepłej, a potem wjedziemy benzynówką i podamy mu parę zimną. W ogóle co myślisz o tych instalacjach pary wodnej? Wiesz co, powiem Ci szczerze, że jestem optymistą. No trochę podstaw fizyki, termodynamiki i powinno to działać, a czy będzie... Ale wiesz, że tu kolektor liczy nam nawet zagrzeć, No, teraz bo po to jest trasie miał. wolnostak, no nawet wiesz, tam spalił, to prawie nic nie ma, ale... Słuchaj, podamy, zobaczymy, jak nie, to mu coś dotryśniemy i tam... Dobra, zobaczymy. Będziemy działać. Jedziemy. Utrzymać, żebyś mnie za kolano nie trzymał. No kreski to ma chłopie równo jak... Bo to zdrowy silnik. Słuchajcie, żeby nie być gołosłownym, to po takim hamowaniu kolektor wydechowy ma... Chodź zobacz. Szalone 84 stopnie. O, 111 tutaj. No to co, 61 koni w serii, 120 N. Filtr powietrza zdjęty przed, tak jak widzieliście, no to co, podamy parę wodną teraz, ciepłą, tak jak w pierwszej instalacji. Zobaczymy, ile wypluje. Jestem bardzo ciekawy efektów. No ja Zobaczymy. też. Mamy profesjonalne urządzenie przygotowane, więc... Jedziemy z koksem. Dobra, wytwórzmy najpierw parę.
i co? Nie działa. Nie działa. Wiesz, jakie jest zastrzeżenie patentowe? O czym się nie mówi w filmie? Że zawartość alkoholu w płynie jest od 3 do 12%. Co ty na to, żeby dodać trochę Nam nie zaszkodzi, Mercedesowi też. też? Znaczy nam może później zaszkodzić. No to dolejmy. Tak, po małym. Po maluchu. Starczy? O, starczy. Dobra, lecimy. Ale daję. No dobra, ale jak podsumujemy wynik trzeci, na który liczyliśmy najbardziej? Wiesz co, ja myślę, że to był ewentualnie jakiś, jeżeli coś to drobny błąd pomiaru. Słuchaj, w tych szalonych około 60 koniach wystarczy rozprzęgło, inaczej wciśniesz hamownię, inaczej wyliczy, więc powiem Ci tak, nie działa. Czyli para ciepła do silnika w dieslu, kit. Nie działa, nie widzimy przyrostów. A to? A to jest druga instalacja, którą wymyślił mój imiennik z ksywką Popek, czy z nazwiska, polegająca na podaniu w prostszy sposób. Ten popek, co ma... Nie, ten Popek nie. Myślałem, że ten wymyślił, bym się zdziwił. Podajemy zimną parę wodną, jeżeli można nazwać w ogóle to, nazwijmy to mgłą. A żeby nie montować w środku urządzenia, znowu zrobię to z zewnątrz stacjonarnie, podamy za filtrem i zobaczymy ile to powinno mieć operator? 130 koni? 130. Sprawdzimy ile ma i Ile ma. podamy Dokładnie. tyle ile jest. Oczywiście zaraz Ci pokażę, jak to urządzenie działa. Jasne, super. Teraz tak, zalaliśmy wodą, pływak jest, ta rura idzie do... Ty wiesz, że to będzie działało? No może będzie działało. To idzie przed filtr, No. a tutaj koleżka wystawia to za okno i tutaj wiesz, przedmuchuje tą mgłę całą do środka. Czekaj, bo to jest spasowane na milimetry. Czekaj, O. czekaj. Ja rozumiem, że... To jest za oknem, więc damy to do wentylatora. I to Czekaj, ale przetnie czekaj, nam... chłop jeździ z wiaderkiem, wystawia trąbkę za okno. No tak, trąbkę ma tak, wiesz, profesjonalnie. Im szybciej jedzie, tym więcej tej mgły. Natomiast zobacz, co ciekawe, urządzenie, no trzeba powiedzieć, wytwarza dużo pary. To trzeba poczesnąć, albo nie. O, O, ma jeszcze diody w środku. No i teraz wiaderko UFO. trzeba by zadmuchać wlejek, ale nie chcę seryjka zrobić, ale dobra, zobaczymy. Dawaj dzióbka. Wąż zadmucha. Dawaj Zulandera. O ty mordy. I im szybciej jedzie, Ty, to ma takie doładowanie dynamiczne. dynamiczne doładowanie. Dobra, Pasywne. wszepnijmy to gdzieś tutaj, rozbierzmy i przepnijmy to Przed wentylator. ale jeszcze trzeba rozebrać tutaj. No dobra, a co powiesz mi o stanie Mercedesa? Słabo, co? Trochę koni zdechło. O, ponad 10 zdechło, ale dobrze, no mamy przynajmniej wyrocznie, tak? Słuchaj, co trzeba powiedzieć? 4 razy hamowany, dlaczego? Pierwszy pomiar, no bo samochód niezagrzany, 117 koni. Na rozgrzanym 114 z groszem. Tak. Po podaniu pary mgły wodnej w prawidłowy sposób, powiedzmy, że ten koń i troszkę newtonometrów doszło. Tak. Czyli teoretycznie w tej instalacji można by próbować ją rozwinąć, ale chyba nie w ten sposób, co prezentowany No na nie, ekranie. no wiesz, to jest jakby tylko testowo i Do do testowo. celów badawczych i naukowych. Słuchaj, ja Ci powiem, to jest instalacja żywcem wyjęta z projektu, który zakładał przyrost do 15% mocy. Nie, wiesz. Nie, no więc... Natomiast jakiś procent na pewno, no wiesz, no to są zasady fizyczne, no doprowadzamy dodatkowe
A czy tutaj jeszcze chłodzimy, odbieramy ciepło Dokładnie, silnika. dokładnie, więc jest łatwiej, lepiej zapłon. Słuchaj, no różnica jeszcze była taka, że tam była podana na dość filtr do obudowie u góry i podane było bezpośrednio na filtr, no ale to samo zrobiliśmy tutaj, tak? No mniej więcej, no wiadomo, że on ciągnął, wiesz, tak jakby trochę z za dużej powierzchni, żeby to było idealnie, to byśmy musieli zrobić nawiew, wiesz, i podać bezpośrednio, żeby nawet wentylator ten rozbuchiwał. No, ale powiedzmy, że Powiedzmy, że inaczej, nie szkodzi, może trochę daje, potencjał jest. No. potencjał jest. Dzięki ślicznej, ja uciekam do studia, tak. Miłego, rączki. dokładnie. Pracować. Widzimy się w studio. Do zobaczenia. Należałoby wydać wyrok nad tymi dwiema instalacjami. Moim prywatnym zdaniem, nawet jeżeli w samochodzie benzynowym podalibyśmy z pierwszej instalacji ciepłej pary wodnej, z rurek, ze wszystkiego, to co z tego? Ten samochód, tak jak widzieliście na hamowni, wręcz stracił jednego konia na tej mokrej instalacji. Czy jedynym argumentem na korzyść tego, że to ma działać, czyli para wodna, to, że woda to jest wodór i tlen i co w komorze spalania to ulega jakiemuś rozkładowi i wodór robi bum, tlenu jest więcej? Czyli co, w Toyocie durnie pracują niepotrzebnie nad tymi ogniwami i wszystkim innym. Ja tego nie neguję oczywiście, tak? Natomiast podanie ciepłej pary i jeszcze do ciepłego silnika. No i to, co powiedziałem na hamowni, chyba najsensowniejszą rzeczą był ten patent, który wygrzebaliśmy, gdzie zastrzeżeniem patentowym jest ciecz, czyli woda, o której mowa, czyli samochód na wodę, z zawartością alkoholu od 3 do 12%, dlatego tam jeden kucyk przybył. No to jeżeli alkoholem, to jaka to jest woda, tak? Nie wiem, dla mnie osobiście to nie działa, może zrobiłem coś źle, ja tego nie neguję. Natomiast starałem się otworzyć krok pod kroku, natomiast widzicie, problem jest z tym, że kolektor wydechowy w pana Mercedesie, czy w moim Mercedesie rozgrzał się w szczycie do 140 stopni, czyli jedyna zasadność działania tej instalacji byłaby w momencie, kiedy pałuje na autostradzie pakę 10, pakę 20 i tam mieli cały czas, to wtedy może ta para wodna zaczęłaby się wytwarzać i pod ciśnieniem leciała do kolektora ssącego, czyli dla mnie żaden hit. Druga instalacja, no szacuneczek. Powiem tak, wypluło jednego konia. Bardzo fajnie wzrasta moc. Z tego co zauważyłem, to około dwukrotnie. Mogłoby wypluć może z 2 konie więcej, troszeczkę newtonometrów. No ale słuchajcie, termodynamika. No podaliśmy mgłę zimną, 0, nie tak jak para 100 parę stopni, do silnika benzynowego, w której panuje bardzo wysoka temperatura, wyższa niż w silniku wysokoprężnym. W związku z tym rzeczywiście tej ciepłoty odebraliśmy trochę. Problem jest dla mnie z jedną rzeczą i tu się chyba wiele osób ze mną zgodzi. Co znaczy ten lejek wystawiony za oknem, że co, im samochód szybciej jedzie, tym dostaje więcej mgły do silnika. No ale ja teraz to rozbiję troszeczkę inaczej. Przecież na dwójce mogę jechać 80, mogę? I na piątce mogę jechać 80, czyli w każdym z tych przypadków będzie ta sama dawka dostarczana. A ile obrotów będę miał na dwójce, ile potrzeba tego powietrza, a ile potrzeba tutaj? Największym żartem, wybaczcie kpinę, ale kojarzycie ten fragment filmu? Jaka fajna praca silnika. No, on chodzi w ogóle dużo ciszej niż zwykle. No ale Michu, dlaczego? Jak dlaczego? Dlatego, że mgła wytworzona w tym wiaderku musi dostać powietrza z zewnątrz, być przepchnięta. Nie ma podciśnienia w kolektorze, które samo to zassie, co też potwierdza autor wynalazku. Więc jakim, nie powiem brzydko, cudem pan dziennikarz śledczy słyszy, że ten samochód ładniej i gładziej pracuje? Ludzie. Jedno, co trzeba zarzucić tej całej instalacji, to jest to, że dostałem takiego moda od jednego z widzów, który ponoć dostał to od osoby, która to wymyśliła. Jak podać to do silnika turbodoładowanego? W ogóle ktoś o tym pomyślał? Co? Podamy z powietrzem wchodzącym do turbosprężarki i co dalej? Turbosprężarka to spręży, pchnie przez interkuler i co doleci nam do silnika? Woda? No właśnie, gówno nam doleci, więc to jest zła metoda. A co? Wepniemy się dalej za turbosprężarką? Przecież tam jest ciśnienie do ładowania. 0,7 do bara jednego. No to co? Zrobimy otwór, to nam wypchnie. To co? Musielibyśmy zrobić układ z wtryskiem, czyli już lecieć w super technologię za kilka tysięcy złotych? Sterowanie tą instalacją, tutaj jak powiem tak, ja z chęcią sobie bym dopracował tą instalację, tylko do jakich kosztów? Dojdziemy do tego, co robi BMW, dojdziemy do tego, co robią inni producenci, pójdziemy w tysiące złotych, to już się nie będzie opłacało. Nie wiem, ja powiem tak, z chęcią dam temu szansę, tylko no budżet. Ja powiem szczerze i tutaj dzięki Wam widzom ten odcinek powstał, bo w połowie się zrzuciliście na to, co żeśmy na Facebooku zbierali. No ponad kafla wydaliśmy, grubo ponad kafla wydaliśmy, plus paliwa, plus wszystko na 2 instalacje, z czego pierwszą odrzucam, dobrze, że zamieć się trochę zwróci, natomiast druga, no tak bywa. Wybaczcie mi, że nie jeździłem tymi samochodami, ale powiedzcie mi po hamowni, jaki jest cel tego. Każda z tych instalacji miała dać koni mechanicznych do 15% czy 60% oszczędności. Z czego są te liczby?
O ile zimną, mówię, jeszcze coś tam gdzieś wyjdzie, nie kosztuje to zbyt wiele, gdzieś tam można by pomyśleć, nie wiem jak ze stratami przy poborze prądu i tak dalej, ale chyba nie. Natomiast ciepła? Nie wiem, dla mnie absolutnie nie, tym bardziej w tym dieslu, może jakbym to zrobił w silniku benzynowym. Przechodząc do końca, po spotkaniu z Wami, które odbyło się w zeszłym tygodniu, z którego relacja już niedługo będzie i naprawdę było zajebiście, no i z Wami rozmawiając, z częścią widzów, która przyszła i na maile i na żywo, niestety przyszedł bardzo smutny dzień dla mnie, tak? Gdyż nie lubię czegoś takiego, natomiast w związku z chęcią rozwijania takich produkcji muszę założyć sobie coś takiego jak Patronite. Muszę, nie znaczy, że kogoś tam zmuszam, tak? Natomiast otwieramy Patronite'a nie po to, żeby łysemu dupa rosła, a tylko ewentualnie po to, żeby właśnie rozwinąć temat tej zimnej instalacji, przede wszystkim sterowania, bo to jest cholerny problem w tym przypadku. Rozwijać różne inne hity, kity i tak dalej. No, kafel na odcinek, 4-5 odcinków. Tyle nie zarabiam, wybaczcie. Nowi widzowie, mam nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek wszystkim, więc i tak zostawcie łapę w górę, niech ten film idzie w sieci, żeby nie było, że zaraz ktoś sprzeda patenty, opatentowania i tak dalej. Oczywiście bez napinania się, żeby nie było fali hejtu i gówno burzy, że zburzyłem komuś marzenia, że to musi działać, bo mu działało. Bajki pisali bracia Grimm i tak dalej. Nie mówimy, że to nie działa, ale bez gównoburzy i większy spokój. Subskrybujcie gdzieś tutaj, wbijajcie na naszego Facebooka, Instagrama, grupę wsparcia, tak, gdzie pomagamy, jeżeli Wam stuka, puka i tak dalej. No, dziękuję Wam wszystkim za te zgłoszenia, czuwajcie dalej, może następny będzie super anodowo, katodowo, jakaś tam metoda elektryczna, żeby karoseria nam nie chrupała, też mi się to bardzo spodobało. Do zobaczenia w następnym Hit czy Kit, trzymajcie się. Wokół kolektora wydechowego, żeby nie tracić, nigdzie nie mieć straty cieplnej, dodaliśmy do tego bandaż elastyczny, bandaż termiczny. Termiczny. Żeby nie za dużo, nie? Bo dostanie 100 koni. Rolek blisko. Zacznie rozrabiać. No to ja nie wiem, czego ty chcesz. No dobra, panie i panowie, zaczynamy lot w przyszłość. Jedziemy tyłem do przodu. Tyłem do przodu.